Taki wygląd w połączeniu z niską ceną zdecydowanie przyciąga uwagę, jednak na samym wyglądzie i cenie się nie kończy, bowiem gdyby ten smartwatch kosztował 2 czy 3 razy więcej, to wciąż broniłby się on funkcjami, dokładnością pomiarów, jakością wykończenia oraz czasem działania na baterii. Zainteresowani? Ja na pewno. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Pewnie słyszeliście kiedyś powiedzenie, że tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. Jednak z tanią elektroniką zwykle jest na odwrót. Niedrogie produkty marek typu Krzak może i na zdjęciach wyglądają ok, ale cała reszta to zwykle szmelc. No ale nie w tym przypadku. Marka Hailu nie jest może jeszcze zbyt popularna, ale ten, kto zna, to wie, że ich produkty są naprawdę jakościowe, a przy tym nadal zachowują bardzo, ale to bardzo atrakcyjne ceny. Zresztą marka ta należy do większego producenta, który sam jest podwykonawcą części dla Xiaomi. Jakby nie patrzeć, to Hailu została sfinansowana właśnie przez fundusze pochodzące od Xiaomi. Choć Hailu dysponuje całkiem pokaźną gamą smartwatchy, to lwią część produktów stanowią słuchawki Bluetooth. Nie tak dawno temu recenzowałem model S35NC, które zachowywały wyśmienity balans między wysoką jakością wykonania i dźwięku, a naprawdę niską ceną. Więc skoro Hailu zapewnia wysoką jakość, jednocześnie żądając od nas niewiele pieniędzy, to błędem byłoby przejść obok ich najnowszego smartwatcha obojętnie. We wnętrzu opakowania znajduje się smartwatch Hailu RS5, na którego froncie przylepiona jest jedna z zainstalowanych tarcz. Mamy tutaj też drugi, wyplatany z tkaniny elastyczny pasek. Naturalnie w zestawie znajdziemy również 60-centymetrowy magnetyczny kabel służący do ładowania oraz całą papierologię. W takim razie zaczynamy konfigurację od wybrania języka polskiego. Na smartfonie instalujemy aplikację o nazwie Hailu App, która poprosi nas o zeskanowanie kodu QR. Po chwili połączenie Bluetooth zostanie nawiązane i już możemy korzystać ze smartwatcha, lecz nim przejdziemy przez wszystkie jego funkcje, przyjrzyjmy się bliżej samej budowie. Koperta wykonana jest ze stopu cynku, który przykryty jest tutaj farbą w kolorze oznaczonym przez producenta jako gunmetal, czyli taki ciemny, głęboki, metaliczny odcień, który większość normalnych osób nazwałoby zwyczajnie czarnym lub czarnym metalikiem. Jeśli preferujesz coś jaśniejszego, to smartwatch dostępny jest również w kolorze srebrnym z białą opaską silikonową lub plecioną z akcentem w kolorze takim trochę pomarańczowo-łososiowo-brzoskwiniowym. Po prawej, na wysokości środka, znajduje się wciskana, obrotowa korona. Nieważne jak głęboko wejdziemy do ustawień czy aplikacji, jej naciśnięcie powoduje powrót do ekranu głównego. Za to, będąc na tarczy zegarka, naciśnięcie otwiera ekran z aplikacjami. Sam sposób wyświetlania tych aplikacji również możemy dostosować. Jeżeli nie podobają nam się te małe ikonki, które jeszcze trzeba przesuwać, to możemy zmienić je na większe lub, co jeszcze lepsze, na takie z podpisem. Jak widzicie, obracaną koronę możemy wykorzystać czy to do przewijania listy aplikacji, danych podawanych przez nie, ale też do zmiany pomiędzy 4 predefiniowanymi na stałe wgranymi tarczami zegarka oraz tą jedną, którą sami prześlemy do jego pamięci. Pod wzmocnionym szkłem hartowanym znajduje się ponad 2-calowy ekran. AMOLED to oczywiście nieskończenie wysoki kontrast oraz głębokie, doskonale nasycone kolory. Dzięki 60-hercowemu odświeżaniu animacje są płynne i naturalne. Wysoka rozdzielczość też pozytywnie wpływa na nasze odczucie i sprawia, że mamy wrażenie, jakoby urządzenie należało do wyższego segmentu cenowego. Jasność też nie zawodzi i na 4. poziomie dobija do 1000 nitów, co pozwala odczytać zawartość ekranu nawet w słoneczny dzień. Design niewątpliwie nawiązuje do stylistyki stosowanej przez Apple. Wprawne oko oczywiście wyłapie wszelkie różnice, ale większość osób widzących Hailu RS5 na naszym nadgarstku może być przekonane, że nosimy smartwatch za 2000 zł, a nie za mniej niż 200. Właśnie, może i trudno w to uwierzyć, ale Hailu ustaliło cenę na naprawdę bardzo, ale to bardzo przystępnym poziomie. Chociaż jak wiecie, ceny potrafią się zmieniać, dlatego polecam Ci kliknąć w link znajdujący się w opisie tego materiału lub w przypiętym komentarzu.
Tym sposobem, oglądając dalej, będzie wiadomo, jak możliwości zegarka wypadają na tle jego aktualnej ceny. Tak jak wspomniałem na początku, nie trudno jest kupić tanią elektronikę, która może i na pierwszy rzut oka jako tako wygląda, ale po bliższej analizie jest byle jaka i nie działa do końca tak, jak powinna. Z tym zegarkiem jest zupełnie inaczej, no ale w końcu wszystko zależy od ceny. Przejdźmy teraz do technikaliów i bez obawy poruszę tutaj tylko te najważniejsze kwestie. Sercem urządzenia jest układ RTL 8763B, który w zupełności wystarcza na napędzenie tej 51-gramowej bestii wyposażonej w 128 MB pamięci flash. Grubość koperty wynosi około 10,5 mm. RS5 posiada oczywiście certyfikat IP68, co oznacza, że możemy z nim pływać, jednak zanurzenie na większej głębokości, no cóż, odpada. Ściągając górną belkę wchodzimy do szybkich funkcji. Pierwsza służy do ciągłego podtrzymania połączenia Bluetooth ze smartfonem, dzięki czemu na nadgarstku możemy nie tylko taką przychodzącą rozmowę odrzucić czy zaakceptować, ale także rozmawiać przez zegarek, oddzwonić, wybrać numer z książki adresowej czy klawiatury. I tu przyznam, że taka możliwość na szybkie rozmowy, chociażby wtedy, gdy prowadzimy auto, a telefon znajduje się gdzieś głęboko w kieszeni, to odebranie i zamiana nawet kilku zdań za pomocą smartwatcha jest bardzo, ale to bardzo na rękę. Znajdujący się po prawej stronie mikrofon jest jak najbardziej ok i moi rozmówcy nie mieli problemów z prawidłowym zrozumieniem tego, co mówię. Głośnik z lewej strony jest dość duży jak na taki montowany w smartwatchu, ale szału oczywiście nie robi, chociaż jeśli rozumiecie to, co mówię, to raczej wystarcza. W końcu wszystko, co teraz słyszycie, właśnie odtwarzane jest przez ten malutki, wbudowany w smartwatch głośniczek. No ale lecimy dalej. W ustawieniach możemy aktywować funkcję dźwięku multimediów. W tym trybie RS5 przejmuje rolę bezprzewodowego głośnika i możemy tak oglądać filmy lub grać w gry. Tylko czy to komuś potrzebne? No raczej wątpię. Chyba że głośnik w Twoim smartfonie jest z jakiegoś powodu akurat uszkodzony. Wtedy owszem, taka funkcja może jak najbardziej się przydać. Wracając do szybkich ustawień, to zmienimy tu sposób prezentowania dostępnych aplikacji, włączymy czy nawet dostosujemy tryb nie przeszkadzać, wyciszymy dźwięk, ustawimy jasność czy aktywujemy funkcję podświetlenia ekranu przy podniesieniu nadgarstka. Na kolejnej stronie ikonka z lupą pomoże nam w odnalezieniu telefonu. Aplikacja latarka wyzwala białą planszę na ekranie. Z trybu oszczędzania baterii zacząłem korzystać już pierwszej nocy. Wyłącza on wibracje, powiadomienia, wybudzenie ruchem i obniża jasność, ale włączam go głównie dlatego, że jest to najszybszy sposób na wyłączenie Always On Screen Display, czyli pokazywania godziny przez cały dzień. Jasne, zdaję sobie sprawę, że co człowiek to opinia, ale moim zdaniem noszenie na ręku czegoś, co nie pokazuje godziny non-stop, gdy zawsze na to spojrzę, nie ma najmniejszego sensu. Dlatego korzystając z RS5 miałem cały czas aktywny Always On Screen Display, a bateria i tak starczała mi na 2 razy dłuższy czas działania niż ten zakładany. Ale o baterii jeszcze porozmawiamy. Na końcu znajdują się już wszystkie pozostałe ustawienia. Pociągając dolną krawędź do góry otwieramy listę ostatnich powiadomień ze smartfona. Tych wejdzie tu niestety tylko 8. Na plus to, że smartwatch nie ma problemu z obsługą znaków diakrytycznych ani z klasycznymi emotikonami ASCII. Natomiast graficzne emoji nie są poprawnie wyświetlane przez urządzenie, ale to akurat jest norma. Długość wiadomości też jest ograniczona i nie da się ich przewinąć. Przeciągnięcie z prawej do lewej przeprowadzi nas do działa aktywności. Na pierwszej karcie znajdują się aktualne metryki. Przeciągając drugi raz od prawej dotrzemy do podsumowania ostatniego snu. Kolejny raz i docieramy do wykresu wskazującego uśrednione, godzinowe tętno z całego dnia. Wystarczy przewinąć niżej, aby zobaczyć średnią też z ostatnich 7 dni na przykład. Kolejny raz od prawej dochodzimy do danych, tym razem dotyczących nasycenia tlenem krwi. Tutaj już brakuje podsumowania z tygodnia. Kolejny swipe to nastrój i jeszcze następny to wykres przedstawiający nasz dobowy poziom stresu. Zanim odnajdziemy już tylko pogodę i możliwość dodania kolejnych komponentów. Wszystkie wymienione przeze mnie znajdowały się tu domyślnie, ale jak widać, możemy tu jeszcze dodać telefon, trening, muzykę czy częstość oddechów, ale jestem zdania, że nie ma takiej potrzeby, bowiem będąc na głównym ekranie, wystarczy przesunąć z lewej do prawej, aby wyświetlić szybkie menu aplikacji. Tam znajdują się 4 ostatnio przez nas otwarte apki i jest to moim zdaniem najszybszy sposób dotarcia do nich. Tak jak tutaj, dotykam biegnącą postać i przenosi mnie do aplikacji treningowej. W niej wraz z ikonami znajdują się takie najbardziej popularne aktywności, ale na dole po wciśnięciu inne sporty otwiera się cała ogromna grupa, blisko 150 różnych aktywności i sportów.
jest tego naprawdę od groma. Gra w 2 ognie, bilard, rzutki, pompki czy spacer z psem. Nawet trampolina czy skydiving, który ma ikonę normalnego nurkowania. Lecz to są już drobiazgi, które łatwo naprawić przy okazji aktualizacji. Dla nas najważniejsze jest to, że taka aktywność zostanie zapisana w dzienniku na zegarku. Aplikacja na smartfonie za to wyświetli nam już sporo więcej danych z aktywności oraz przeanalizujemy tętno z całego czasu trwania treningu. Po ponad godzinnej grze 3 na 3 w koszykówce widzimy takie oto dane. Miejscami tętno wchodzi na czerwone, no ale co zrobić, jeśli tego sytuacja wymagała? No i jeszcze nie ukrywam fakt, że wcale nie byłem w tym okresie wykurowany po swojej chorobie. W przypadku aktywności wykonanych na zewnątrz typu bieganie, celem dokładniejszego pomiaru aplikacja aktywuje GPS na telefonie. Na tej podstawie otrzymujemy dokładniejsze wskazania. Gdy podczas treningu przeciągniemy od prawej, to przejdziemy do zarządzania muzyką. Taka ciekawostka. Tu muszę jedynie nadmienić, że przesuwanie głośności palcem działa jakoś tak trochę topornie. Pukanie górnej lub dolnej części głośniczka daje sporo lepsze rezultaty. Hailu RS5 używałem z pierwszą wersją oprogramowania, więc znowu aktualizacja może to prosto naprawić. Po wciśnięciu korony wyświetlimy wszystkie pozostałe aplikacje. Mamy tu stoper, timer, budzik, kalkulator oraz zdalne zarządzanie kamerą, które tak naprawdę sprowadza się do samego robienia zdjęć zdalnie. Jest też aplikacja pomagająca w regulacji oddechu. Za pomocą aplikacji na smartfonie możemy zarządzać powiadomieniami, zmieniać, włączyć i edytować szybkie odpowiedzi na połączenia przychodzące. Możemy tu też aktywować przypomnienie o tym, abyśmy troszkę się poruszali po zbyt długim siedzeniu. Monitorowanie snu również tu jest i działa całkiem dobrze. Prześledzić normalne noce to raczej nie problem dla większości urządzeń, ale trudności pojawiają się wtedy, gdy ten nasz sen nie jest do końca taki, jaki powinien. Tutaj mamy przykład z 1 lutego. Ogólnie mina posępna, taka sama jak moja po tej nocy. Wybudzeń 10, ale to dlatego, że byłem przeziębiony i pomimo, że poszedłem spać wcześniej, to zasnąłem sporo później, co, jak widzicie, zegarek również zanotował. 5 nocy później sytuacja wyglądała już sporo lepiej. Przez kilka dni, gdy byłem naprawdę mocno chory, zegarek nie zapisywał w dzienniku mojego snu. No ale prawda jest też taka, że przez całą noc się wierciłem i praktycznie tylko ledwo drzemałem, więc co tu w ogóle zapisywać? Moim zdaniem lepiej nie mieć żadnego wpisu w tym dzienniku niż jakiś totalnie wyssany z palca. Z poziomu zegarka wybierzemy między 2 motywami Always On Screen Display, cyfrowym i analogowym. Za to pozostałe tarcze zmienimy już z aplikacji na smartfonie. Tych mamy 144, więc naprawdę jest w czym przebierać i każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Od artystycznych, klasycznych, minimalistycznych przez cyfrowe i sportowe. Ja osobiście preferuję właśnie takie, które podają większą ilość danych. Możemy też stworzyć własną tarczę, ale zegarek testowałem jeszcze przed oficjalną premierą, gdzie do wyboru był tylko jeden styl, który i tak po dodaniu zdjęcia z własnej galerii wcale się nie dodawał. Czekamy więc na poprawkę. Z poziomu aplikacji możemy też aktywować całodobowe monitorowanie tętna, ciśnienia oraz nasycenia tlenem krwi, z tym, że w tym tłumaczeniu nie chodzi tu o tętnicze ciśnienie krwi, a o stres, czyli czujemy ciśnienie w przenośni. Jesteśmy, powiedzmy, czymś zirytowani. Aktywacja tych funkcji wiąże się z szybszym rozładowaniem baterii, jednak jestem przekonany, że kupujemy tego typu urządzenie właśnie po to, abyśmy mogli śledzić stan swojego zdrowia w ciągu całego dnia i całej nocy. Lecz bez obawy, ja te funkcje mam włączone non-stop i czas działania i tak przewyższa ten podawany przez producenta. Tym samym pomówmy w końcu o baterii. Wedle zapewnień producenta przy takim dość regularnym użytkowaniu 300 mAh akumulator powinien wystarczyć pomiędzy 9 a 15 dniami. W trybie Always On Display, czyli w takim, w którym zawsze możemy odczytać bieżącą godzinę, 3 dni. Jak już dobrze wiecie, używam AOD wraz z całodobowym pomiarem ciśnienia, tętna i saturacji. Faktem jest też, że na te kilka godzin nocnych włączam tryb oszczędzania baterii, ale to głównie po to, żeby ekran mnie nie budził. Choć spodziewałem się, że przy takim użytkowaniu nawet nie dobije do 3 dni, to okazuje się, że 6 jest jak najbardziej realne. Tak, z AOD włączonym w ciągu dnia i 24-godzinnymi pomiarami. Oczywiście coś tam robiłem jeszcze na smartwatchu, zmieniałem tarcze, przeglądałem treningi, wiecie, jak to znowu zabawką. Z tym, że wszelką komunikację prowadzę raczej za klawiatury komputera, więc powiadomienia i tak mam wyłączone. Zawsze. Na wszystkim. No, chyba że o połączeniach przychodzących i SMS-ach, no bo inaczej byłoby tego po prostu zbyt wiele. Natomiast jeśli chcesz na zegarek dostawać każde powiadomienie o tym, kto i co wrzucił na Facebooka, co je na obiad i czy mu smakowało, to dziesiątki czy nawet setki takich powiadomień na pewno skrócą ten czas.
Zarejestrowałem na wideo cały proces ładowania. Widzimy, że o godzinie 9:50 bateria ma 0%, o 9:52 już 2%. 21 minut od startu testu zegarek pokazuje 22%, po 45 minutach widzimy 47%, więc śmiało możemy przyjąć, że smartwatch ładuje się z prędkością minimalnie przekraczającą 1% na minutę, przynajmniej do poziomu 60%, bowiem od tego punktu klasycznie przyrost już spowalnia. Po 92 minutach mamy 85%. Setka za to pojawia się dopiero po 2 godzinach i 15 minutach. Bardziej zaawansowane technicznie osoby wiedzą, że aby wydłużyć czas życia baterii i ograniczyć obniżenie jej pojemności, nie powinniśmy ładować jej do 100%, już nawet nie wspominając o dłuższym pozostawianiu takiego urządzenia pod ładowarką. Wait, what? Według badań ładowanie do 70% to 10 razy dłuższa żywotność, a do 60% prawie 15%. Dlatego jeśli chcesz, aby akumulatory w Twoich gadżetach przez wiele lat zachowywały bardzo wysoką sprawność, to po prostu staraj się pamiętać o tej zasadzie. Dlatego skoro dziennie schodzi od 12 do 15%, w dni treningowe minimalnie więcej, to polecałbym Wam podładowywanie zegarka w czasie, gdy bierzecie kąpiel. Takie 15 minut wystarcza na uzupełnienie stanu baterii na kolejną dobę. Jest wiele elementów, które podobają mi się w tym urządzeniu. Jasny, pięknie nasycony ekran o wysokiej rozdzielczości. Zadowalający wybór naprawdę ładnych, dopracowanych tarcz też jest tu na plus. Pozytywnie zaskoczyła mnie dokładność pomiarów i bateria. Design też nie jest zły. Natomiast z minusów, które mógłbym wymienić, to chociażby fakt, że nie widzę tu sposobu na wyłączenie ekranu. W niektórych smartwatchach zakrycie dłonią ekranu powoduje jego wyłączenie. Tutaj, nic się nie dzieje. Czas podświetlenia zawsze lubię mieć ustalony na stosunkowo dłuższy, tutaj 15 sekund, ale jednocześnie zawsze pamiętam o ręcznym wyłączaniu ekranu, gdy już go nie potrzebuję. Te 15 sekund jest jak najbardziej ok, jeśli przyglądamy się danym ze snu, pulsu czy czytamy notyfikacje, ale czasem jest to też zdecydowanie za długo, jeśli potrzebujemy ekran dosłownie na 2 sekundy, na przykład żeby zerknąć na to, ile kroków dzisiaj zrobiliśmy, czy zerknąć na stan baterii, to chciałbym mieć sposób, aby go wyłączyć, lecz nie widzę, aby była taka możliwość. Chociaż co zabawne, odkryłem, że podwójne kliknięcie korony zmienia wyświetlanie ekranu z aplikacjami. To taka ciekawostka. Kolejna sprawa, o której chcę tu wspomnieć, to czujnik światła zastanego. Co prawda jego brak, przynajmniej dla tak niskiego segmentu cenowego, jest w pełni uzasadniony, ale nie zmienia to jednocześnie faktu, że taki czujnik bardzo się przydaje, zwłaszcza gdy smartwatch dysponuje tak doskonałym, jasnym ekranem. Pomimo tych dwóch kwestii, czyli braku ręcznego wyłączenia ekranu oraz automatycznego dostosowania jego jasności, uważam, że w tej cenie to naprawdę niegłupie urządzenie. Oczywiście znajdziecie całe mnóstwo tańszych rozwiązań, które też pokażę Wam aktualną godzinę i jakieś tam trochę z palca wysane odczyty wykonane na podstawie też nie najlepszych czujników. Hailu RS5 może nie jest najtańsze, ale za to oferuje wyższą jakość wykonania oraz lepszą precyzję pomiarów niż zdecydowana większość smartwatchy w tym segmencie cenowym. Ceny potrafią się zmieniać, dlatego link do aktualnej jak zawsze odnajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie odwiedź moją stronę www.techmaniakhd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały.